W tym filmie opowiem Ci o największej transformacji w moim życiu, która inicjowała mnie do nowej funkcji społecznej kapłanki Ziemi. W Polsce przez kilkanaście lat byłam psychoterapeutką Gestalt. Niedawno zostałam również superwizorką. Rok temu, w 2023 jesienią, gdy zamieszkałam w Hiszpanii, poczułam, że moje ciało przestało kurczyć się z zimna i strachu, że energetycznie zrzuciłam z siebie symboliczny płaszcz. Był mi on potrzebny zarówno w polskim klimacie, jak i stanowił ochronę nałożoną na moje serce. Teraz żyję na co dzień w lekkich tunikach i sukienkach. Słoneczny klimat ogrzewa moje ciało i rozpuszcza pozostałe warstwy napięcia na moim sercu, w mojej miednicy i w moim umyśle. Równolegle jestem w czymś, co nazywam energetycznym wirem, sprawiającym, że mam niezliczoną ilość wglądów każdego dnia. W Hiszpanii zamieszkałam w domu na skale, przy samej plaży, na wybrzeżu Murcji, przy małej miejscowości Aguilas. To jest miejsce mocy, w którym spotykają się ze sobą wszystkie żywioły. Ziemia, morze, gorące słońce, pustynia, góry. Kilka kilometrów stąd jest też największa na świecie geoda z kryształami. Czując moc tego miejsca i odczuwając potrzebę zrównoważenia czasu, jaki przeznaczam na własne odosobnienia, z czasem, jaki chciałabym wypełnić głębokim i transformującym kontaktem z ludźmi, uruchomiłam Dom Mocy. Jest to przestrzeń obecności, miejsce oparte o wartości wspólnotowe, w którym możesz pobyć na odosobnieniu, aby zregenerować swoje ciało i ducha, zresetować swój umysł, odbudować swoje połączenie z Ziemią i złapać lub pogłębić kontakt ze swoją duchowością, jakkolwiek ją pojmujesz. Możesz tu też popracować ze mną nad wpuszczaniem czucia i serca do swoich zespołów i swojego biznesu, jeśli interesuje Cię droga w kierunku świadomości turkusowej. Przybywają tu osoby z różnych zakątków Europy i odbywamy razem liczne, wielowymiarowe procesy, które są całkowicie bezpieczne dzięki mojemu osadzeniu w kompetencjach zawodowych. Sama również jestem współuczestniczką tych transformacji relacyjnych i świadomościowych, wychodząc poza wszelkie role, osobiście, nawiązując bardzo wartościowe relacje i więzi. Spotykamy się tu na poziomie serca, poza metryką i jakąkolwiek oceną. Transformacja, o której chcę opowiedzieć, trwała przez cały miesiąc i zaczęła się 10 września 2024 roku. Wtedy do Domu Mocy zawitał Skorpion. Nie mam pojęcia, skąd się wziął w salonie na piętrze, ale że jestem zodiakalnym Skorpionem, odczytałam to spotkanie jako zapowiedź ważnej zmiany we mnie na poziomie tożsamości. Kilka dni później ukazała się moja książka Czym jest niebo i poczułam, że nie chcę tego momentu świętować w stary, znany mi sposób spotkaniem z rodziną czy znajomymi przy szampanie, lecz że chcę go jakoś uświęcić. Będąc w tej potrzebie, dotknęłam świętości życia w ogóle, bo przecież każda chwila obecna, każdy krok, każdy przejaw życia są święte i boskie. Potrzebę uświęcania odczułam jako na wskroś duchową i zobaczyłam, że odpowiedzią na nią są rytuały i ceremonie. Zaczęłam więc spontanicznie tworzyć i przeprowadzać rytuały przejścia dla siebie i innych osób. Jeden z nich odbył się 25 września, w jubileusz 15-lecia mojej działalności gospodarczej. Byłam wtedy w górach i przy pomocy 2 towarzyszących mi osób uświęciłam swoje zakończenie pracy w zawodzie psychoterapeutki oraz otwarcie się na nowe, nie do końca jeszcze zdefiniowane. Jeszcze tego samego dnia przyszło to nowe w postaci słów jednej z osób przybywających właśnie w Domu Mocy, która nazwała mnie kapłanką Ziemi, siostrą Matki Ziemi nawołującą do odbudowywania kontaktu z nią. Nie wiedziałam, co to dokładnie znaczy, ale już następnego dnia, gdy siedziałam z kobietami na skale oblewanej przez fale szmaragdowego Morza Śródziemnego, właśnie w tym momencie, który został namalowany przez Marylę Mazan na tym oto obrazie,
Przepłynęła energia z głębi ziemi przez moją czakrę podstawy i zintegrowała wszystkie kolejne na czubku mojej głowy. Określenie kapłanka ziemi spięło w tym momencie całą moją energię w jedną tożsamość. 2 dni później poleciałam do Egiptu, żeby w zatoce Sataya Reef pływać z delfinami przez cały tydzień. W samolocie zdefiniowałam siebie w nowej funkcji. Kim jest kapłanka ziemi? Opowiem Ci o tym pod koniec tego filmu. Delfiny w Morzu Czerwonym komunikowały się ze mną na poziomie ciała i duszy. Mój umysł ani podczas tamtego doświadczenia, ani teraz nie jest w stanie przetworzyć tego kontaktu i ująć w słowa. Możliwe jest dla mnie jedynie opowiedzenie o najwidoczniejszych na zewnątrz śladach tego kontaktu. Po pierwszym pływaniu wśród delfinów wyszłam na statek i rozpłakałam się, bez świadomości tego, w jakiej to właściwie sprawie. Płakałam niemal bez przerwy, również następnego dnia i kolejnego. W połowie pobytu poczułam, że potrzebuję rytuału uwalniającego kolejną warstwę napięcia z mojej miednicy i zaprosiłam do niego chętne kobiety z naszej grupy na statku. Otworzyłyśmy krótki i treściwy proces pracy z archetypem syreny, zakończony oczyszczającym skokiem ze statku do morza i krzykiem „strzewi już w wodzie”. Wieczorem spotkałyśmy się w gronie arabskiej załogi, Egipcjan, którzy w niezwykły sposób są związani i połączeni z energią ziemi. Przy bębnach, śpiewach i tańcach moja na nowo uwolniona kobiecość mogła pięknie spotkać się z życzliwymi i silnymi mężczyznami. To było wspaniałe przeżycie. Kolejnego 4. dnia byłam już nowym człowiekiem. Pieśń syreny przeniosła mnie na drugą stronę, do nowej tożsamości. Odczuwałam nowej jakości głęboki spokój w sobie, niezmierzoną pustkę, w której rozbłysł kryształ. Zawiesił się gdzieś w okolicach mojego serca i od tamtej pory mam go w sobie, obracającego się wokół własnej osi. Kiedy schodziłam do morza, słyszałam śpiew delfinów, nawet gdy były daleko. Zaczęły śpiewać również w moim wnętrzu. Ostatniego dnia dostałam od nich kolejny dar. Przez chwilę mogłam być z nimi zupełnie sama, a wtedy wykonały taniec wokół mnie, pełen radosnej obecności, miłości, wolności i zabawy. To było niezapomniane i kompletnie transformujące doświadczenie. Taka pełna uśmiechu i łez, ceremonia świętująca moją kryształową inicjację. W drodze powrotnej z Egiptu do Hiszpanii, na lotnisku w Polsce, spóźniłam się na samolot, czekając na niego pod bramką. Z wewnętrznego nieba wyrwało mnie usłyszenie swojego nazwiska w ramach ostatniego wezwania. Kiedy dobiegłam do właściwej bramki, pani powiedziała, że system mnie wyrzucił 15 sekund temu. To zdanie zapewne miało nie tylko to jedno znaczenie. Przez chwilę nie mogłam wypowiedzieć słowa, ponieważ nagle straciłam całą wilgoć w ustach i gardle, nie mogłam nimi poruszyć. Czułam się jak ryba wyciągnięta z wody na powierzchnię. Być może w tamtej chwili sama byłam delfinem. Stary wariant rzeczywistości, planowany na energii sprzed wyjazdu do Egiptu, zamknął się bezpowrotnie i w tym momencie otworzyłam nowy, oparty w całości o wewnętrzne prowadzenie, które płynie z mojego kryształu. Kryształ stale obraca się powoli i zaciąga energię mojego ciała i życia. Zaprasza do dostosowania rytmu i tempa do niego. Powoduje we mnie całkowite zaufanie prowadzeniu duszy, odpuszczenie jakiejkolwiek kontroli nad życiem, spokój
i radość. Co jakiś czas pojawiają się wokół niego 3 delfiny, tańcząc i zasilając go swoją energią. Każdego ranka budzę się też o wschodzie słońca i staję twarzą do niego, by zasilić jego mocą kryształ w moim sercu. W najbliższym czasie wybieram się do Geody, nieopodal Agilas, aby nabyć materialny kryształ, który czeka tam już na mnie w tym magicznym miejscu. Kim jest kapłanka Ziemi? To kobieta świadoma siebie, swojej kobiecej mocy, czująca swoją przynależność do Matki Ziemi i reprezentująca ją w kontakcie ze światem. Jest w głębokim duchowym połączeniu z Ziemią, potrafi się z nią komunikować. Jest świadoma rytmów i cyklów własnych oraz przyrody. Podąża za nimi w swoim codziennym życiu. Jest mistrzynią ceremonii i rytuałów, które potrafi spontanicznie i intuicyjnie tworzyć i przeprowadzać w zależności od potrzeby własnej lub otoczenia. Jest w naturalnym kontakcie ze światem duchowym, odczuwa ducha, którym przeniknięte jest wszystko, co istnieje, jak również czerpie z niego mądrość i głębokie rozumienie życia. Kapłanka Ziemi pomaga w odbudowie i pogłębieniu kontaktu z kobiecością, z duchowością Ziemi, równowagą żywiołów oraz pomiędzy energią żeńską i męską. Pomaga spotkać się kobietom między sobą w ich świętości oraz kobietom i mężczyznom w komunii ich ciał i dusz. Kapłanka Ziemi uświęca chwilę obecną, naturę oraz każdy krok, który stawia świadomie na ziemi. Tańczy w odmętach mórz i oceanów oraz z piaskami pustyni. Jest opiekunką zieleni i zwierząt mocy. Potrafi wzbić się w przestworza jak ptak i dryfować między gwiazdami w głębokiej medytacji, pozostając niezmiennie ugruntowana w ziemi i materii. A raczej milczy niż mówi, kiedy patrzy, to widzi i kiedy słucha, to słyszy naprawdę. Łączy się w pieśniach z przodkami i wieloświatami. Jest poza wszelką oceną, przyjmuje wszystkie przejawy życia i czule obejmuje śmierć. Tak płynę przez życie, a może Manawa rozkrawa nowymi szlakami. A może to życie przeze mnie przepływa i kruszy nabrzeża falami. Przypływem uderza i burzy zastanę i nowe mi każe budować. Odpływem porywa, rozbija o skały, dom muszę stawiać od nowa. Lecę przez życie i skrzydłem na niebie ślad znaczę jasnymi smugami. A może to życie mi nie chce przelecieć pomiędzy drętwymi palcami. Przygląda się czujnie, drapieżnie zdobywa i każe daleko wędrować. Chmurami otula, duchem prowadzi gdzieś ponad troskami od nowa. Czy czas się zatrzyma, oddycham głęboko, palcem wędruję po mapie. Wiatr trawy porusza, skowronek świruje, a motyl gagatek się gapi. Gdzie teraz my tutaj dom nowy budować, bez klocków gubionych w przeszłości, gdzie siebie odnaleźć i Boga na progu, i miłość, i radość, i gości. Dachowiec bezpański przez życie przemyka własnymi tajnymi ścieżkami. A może to życie ma w sercu drogowskaz i rządzi wszystkimi mapami. Opuszcza systemy, oddycha przestrzenią i tylko wolności mu trzeba. I prawda go czeka za każdym zakrętem i coraz mu bliżej do nieba.
Jak mustang samotny, niezłomna w kopycie, przez życie przebiegam łąkami. A może to życie nieokiełznane mną targa jak wiatr emocjami. Do stada mnie ciągnie, lecz dusza bez pary wciąż woła w przeciwnym kierunku. Z rozumem chcę walczyć, a serce rozrywa. Czy nie ma już dla mnie ratunku? Czy czas się zatrzyma? Oddycham głęboko, palcem wędruję po mapie. Wiatr trawy porusza, skowronek świruje, a motyl gagatek się gapi. Gdzie teraz my tutaj dom nowy budować, bez klocków gubionych w przeszłości? Gdzie siebie odnaleźć i Boga na progu, i miłość, i radość, i gości. Jak tratwa na rzece, pozwolę się ponieść dzikiemu nurtowi w nieznane. A może to życie od nowa pisane otworzy się gdzieś oceanem. Zapraszam Cię do Domu Mocy po Twoją własną transformację. Dołącz do grupy na Facebooku, aby być na bieżąco z aktualnościami. Link znajdziesz w opisie filmu lub na stronie internetowej gracjanapawlak.pl. Do zobaczenia.